mówić dzisiaj o tym, jak to się stało, że powstało kino. Obiecałam w tytule mojego wystąpienia opowieść o tym, że to nie bracia Lumière są tak naprawdę twórcami kina i że to nie bracia Lumière są tymi osobami, które tak naprawdę są odpowiedzialne za to, że dziś możemy oglądać w kinie Avengersów, możemy się wściekać na fatalny scenariusz filmu Godzilla Kong, na którym byłam 2 dni temu i tak dalej, i tak dalej. Spotykamy się dzisiaj z powodu człowieka, który miałby dzisiaj 149 lat, czyli z powodu Kazimierza Pruszyńskiego. Nie ma tak długiego czasu, który wystarczyłby, żeby opisać Państwu tego człowieka i żeby Państwu o tym człowieku opowiedzieć. Każdy czas, który mi Państwo dadzą, to będzie czas za krótki i to będzie czas za mały, żeby opowiedzieć Państwu o wszystkim tym, czego dokonał Kazimierz Pruszyński. No to może w skrócie, tak? Najprościej było zawsze człowieka określić jakimś takim mottem, jakimś takim hasłem, no to zasięgnijmy porady portalu culture.pl, który jest jednym z najlepszych polskich portali dotyczących kultury, nie tylko kultury filmowej, ale także kultury w innych jej odsłonach. Zobaczmy, co portal culture.pl pisze właśnie o Kazimierzu Pruszyńskim, a pisze tak. Wynalazca, reżyser i producent filmowy, nazywany trzecim bratem Lumière, Kolumbem kinematografii. Stworzył przenośną kamerę i pierwsze audiobooki. Do teatru wprowadził projekcję wideo, a telewizję wymyślił jeszcze w XIX stuleciu. Pytam zatem Państwa, czy są sobie Państwo w stanie wyobrazić człowieka, który zrobił to wszystko, co w tak króciutkim, jednym, właściwie 2 zdaniach udało się tutaj opisać? Przyjrzyjmy się. Przyjrzyjmy się zatem temu człowiekowi bliżej. Zobaczmy, co to znaczy, że był trzecim bratem Lumière. Zobaczmy, co to znaczy, że był Kolumbem kinematografii, bo myślę, że większość z Państwa nie dowierzy. Jakie tam audiobooki, jaka tam przenośna kamera, gdzie w tamtych czasach, przecież o czym mowa, telewizja powstała dużo później. No to popatrzmy, przyjrzyjmy się. Kazimierz Pruszyński urodził się, proszę Państwa, w roku 1875. Urodził się w rodzinie z takiej linii szlacheckiej. Dziadkiem konstruktora był szlachcic Stanisław Antoni Pruszyński. Ojcem Kazimierza Pruszyńskiego był Konrad Pruszyński, twórca elementarza języka polskiego. To może też taka ciekawostka dla części z Państwa, którzy mnie w tej chwili słuchają. Kazimierz Pruszyński od początku swojego życia lubił dłubać. Lubił kombinować, lubił konstruować, lubił budować nowe rzeczy, co spotkało się z takim, no dość przyjemnym, tak, pozytywnym odbiorem jego rodziny. No i Kazimierz Pruszyński zostaje przez swoich rodziców wysłany na studia na Politechnikę w Belgii i tam na tej Politechnice, już jako student tej Politechniki, w 1894 roku wymyśla maszynę, która nazywa się pleograf. Tę nazwę od dzisiaj mam nadzieję, że wszyscy Państwo zapamiętają. W 1894 roku powstaje kamera filmowa. Kamera, która może rejestrować i odtwarzać obraz. Kamera, która jest fenomenalnym wynalazkiem, która jest, proszę zwrócić na to uwagę, o rok wcześniejsza niż kamera, którą wynaleźli bracia Lumière.
Kiedy odbył się pierwszy pokaz filmowy na świecie? Może ktoś z Państwa wie? Może ktoś z Państwa pamięta, w którym roku bracia Lumière wprowadzili kino na salony? W którym roku odbyła się pierwsza projekcja komercyjna na świecie? W 1895. W 1895 roku bracia Lumière prezentują swój kinematograf. To początek kina. No i zapytacie mnie teraz, ale zaraz, stop. Skoro oni w 1895, a Kazimierz Pruszyński w 1894, no to jak to? Przecież on jest twórcą kina. No i niby tak, ale wiele czynników składa się na to, złożyło się na to, że to właśnie bracia Lumière, a nie Kazimierz Pruszyński są uważani za twórców kina. Jednym z takich czynników, i to bardzo ciekawe, myślę, że to taki czynnik, który dzisiaj też część z nas mogłaby sobie pomyśleć, aha, to nic się nie zmieniło przez te lata. Jeden z tych czynników to jest prawdopodobnie wiek Kazimierza Pruszyńskiego. Proszę przypomnieć sobie, powiedziałam przed chwilą, kiedy Kazimierz Pruszyński się urodził. W 1875 roku. A zatem szybka matematyka. Ile miał lat, kiedy wynalazł pleograf? No właśnie, 19, tak? 19, był młody, był studentem, nie przebił się z tym wynalazkiem, bracia Lumière byli pierwsi. No ale proszę zobaczyć, także bracia Lumière doceniali wkład Kazimierza Pruszyńskiego w rozwój kinematografii. Proszę zobaczyć, proszę spojrzeć na ekran, proszę przeczytać, co mówili. Auguste Lumière mówił: byłem wraz z bratem twórcą filmu francuskiego, ale istniał również pewien Polak, niejaki Kazimierz Pruszyński, który nas znacznie wyprzedził. I Kazimierz Pruszyński, moi drodzy Państwo, wyprzedził nie tylko braci Lumière, wyprzedził swoją epokę o całe stulecia. No może stulecia to przesadziłam, bo kino nie jest aż takie stare. O dziesięciolecia, o całe dziesięciolecia. Wielkimi krokami wyprzedził to, co będzie się działo potem z rozwojem kinematografii. Powiedziałam, że jednym z powodów, dla których prawdopodobnie Kazimierz Pruszyński nie przebił się ze swoim wynalazkiem, był jego wiek, ale podaje się też często jeszcze drugi powód. Pleograf był dość skomplikowany. Ale dlaczego był dość skomplikowaną maszyną? Dlatego, że był, proszę Państwa, w swojej istocie lepszy od kinematografu. Pierwsze obrazy filmowe miały taką cechę charakterystyczną, że strasznie migały i bardzo się trzęsły. Od tego bolała głowa, tego nie dało się długo oglądać. Kazimierza Pruszyńskiego obrazy nie migały tak bardzo, jak migały obrazy z kinematografu. A zatem pleograf był nie tylko pierwszy, ale był także technologicznie zdecydowanie bardziej zaawansowaną maszyną niż kinematograf braci Lumière. No ale musimy sobie powiedzieć, że to Kazimierzowi Pruszyńskiemu nie wystarczyło. Nie wystarczyło. Kazimierz Pruszyński wiedział, że te obrazy migają i chciał zrobić wszystko, żeby kamera, którą tworzy, żeby kamera, którą stworzył, była idealna, była perfekcyjna. Normalne kamery, kamera, którą posługiwali się bracia Lumière, wyświetlała czy też rejestrowała obraz z prędkością 16 chyba do 20 klatek na sekundę, jeśli ja dobrze pamiętam. Pleograf Kazimierza Pruszyńskiego dlatego był bardziej zaawansowany technologicznie, że proszę zobaczyć, rejestrował ten obraz w znacznie szybszym tempie, 50 klatek na sekundę, a więc właśnie to miganie obrazu było zdecydowanie mniejsze, było zdecydowanie jakby bardziej ograniczone, tak? Czyli wiecie, nie tak szybko nam się, prawda, motało w głowie, kiedy to oglądaliśmy, było to zdecydowanie bardziej stabilne i lepsze. No ale jak powiedziałam, to mu nie wystarczyło. To, że wynalazł pleograf i to, że ta kamera, tak ją po prostu nazywajmy, że ta kamera była lepsza, była bardziej zaawansowana od kamery braci Lumière, ona wyglądała tak, jak Państwo widzą teraz po lewej stronie na ekranie, obrazek po prawej stronie to normalna kamera, już taka zdecydowanie bardziej współczesna. Proszę zobaczyć, te urządzenia się wiele od siebie tak naprawdę konstrukcyjnie nie różnią. To nie wystarczyło. Kazimierz Pruszyński pracował zatem dalej. Po pleografie powstał biopleograf, czyli
udoskonalona wersja peleografu, taka wersja, która jeszcze bardziej eliminowała te drgania i to, że ta błona filmowa, że ta taśma filmowa, na której rejestrowano obraz, tak migotała i się trzęsła i skakała. Ale to dalej nie wystarczyło. Po biopleografię powstał obturator, tak? To jest trudne słowo, nie? Będziemy masę nowych słów dzisiaj znali, nawet jeżeli jesteśmy Polakami. Powstaje obturator i obturator to jest z kolei taka przesłona na projektor, która, słuchajcie, powoduje, że no właśnie, że te obrazy przestają migać, tak? Ten projektor jest przesłonięty w taki sposób, że te obrazy właśnie coraz bardziej się stabilizują, są coraz mniej migotające, no a jednocześnie coraz dłużej możemy taki obraz oglądać, prawda? Czyli zobaczcie, przyczynia się Kazimierz Pruszyński w pewnym sensie bardzo mocno do tego, że powstają filmy coraz dłuższe, prawda? Że to, co jesteśmy w stanie obejrzeć, może być coraz dłuższe, bo proszę pamiętać, pierwsze filmy to są kilkunastosekundowe obrazki. To jest kamera stojąca w jednym miejscu, rejestrująca. Jeśli chcielibyśmy posłużyć się tytułami pierwszych filmów braci Lumière, czyli to kamera rejestrująca wyjście robotników z fabryki czy wjazd pociągu na stację. To dosłownie moment, tak? Kamera, stacja, wjeżdża pociąg, koniec filmu. Brama się otwiera, wychodzą robotnicy z fabryki, koniec filmu. Też po pierwsze wpływają na tę długość możliwości technologiczne maszyny, po drugie właśnie to, że my nie jesteśmy w stanie długo na ten obraz patrzeć, a zatem Kazimierz Pruszyński, powiadam jeszcze raz, przyczynia się swoimi wynalazkami do tego, że filmy mogą być coraz dłuższe. Ale to nie wszystko, słuchajcie, no bo powiedziałam, zobaczcie, spójrzmy jeszcze raz, wróćmy tam jeszcze raz do początku, do tego pierwszego slajdu. Trzeci brat Lumière, Kolumb kinematografii. Zobaczcie, jak to jest wielkie sformułowanie, wielkie stwierdzenie. No Krzysztof Kolumb to jest jeden z najważniejszych odkrywców, prawda, w historii świata. Więc czemuż on jest takim Kolumbem? No wymyślił kamerę tak samo, jak ją wymyśliło kilku innych ludzi na świecie, mniej więcej w tym samym czasie. Nie, moi drodzy. Kazimierz Pruszyński idzie dalej. Kazimierz Pruszyński całe swoje życie w pewnym sensie poświęca temu, żeby ulepszać swoje wynalazki i żeby one szły coraz dalej, żeby były coraz bardziej zaawansowane i żeby mogły coraz więcej. No i teraz uwaga. Po biopleografie i obturatorze, czyli po takich maszynach, które powodują, że ten obraz pleograficzny czy też kinematograficzny jest już bardzo stabilny, niemigoczący, bardzo dobrze się go ogląda, Kazimierz Pruszyński idzie dalej i konstruuje, proszę usłyszeć mnie bardzo wyraźnie, konstruuje pierwszą w historii ręczną kamerę. Ręczna kamera, słuchajcie, zobaczcie, kiedy? 1908 rok. Kamera, z którą można biegać w ręku, czyli to, z czym mamy dziś do czynienia na co dzień. Ten aeroskop, czyli właśnie ta ręczna kamera, to jeden z tych wynalazków, no właśnie, z których Kazimierz Pruszyński jest właściwie chyba najbardziej zapamiętany. Ja bym tak bym to chyba ujęła, nawet właśnie bardziej niż z tego pleografu, bo musimy pamiętać, że Kazimierz Pruszyński lata całe był zapomniany. Zapomniany był ten jego wkład w historię kina. Dopiero jakiś czas temu została ta wiedza odświeżona, coraz częściej o tym mówimy, coraz częściej to przypominamy. Ale aeroskop to ważny wynalazek. Aeroskop, słuchajcie, czyli pierwsza na świecie ręczna kamera o napędzie automatycznym. Taka kamera, która pozwoliła zarejestrować wiele obrazów z czasów I wojny światowej. Kamera, która dała Pruszyńskiemu zatrudnienie przy filmowaniu koronacji króla Jerzego V, kamera, która została kupiona przez Anglików i która w Anglii weszła do seryjnej produkcji. Chciałam powiedzieć masowej produkcji, ale tu bym przesadziła zdecydowanie. Weszła do seryjnej produkcji, bo powiedzmy to sobie bardzo wyraźnie, marzeniem Kazimierza Pruszyńskiego było to, żeby każdy mógł mieć kamerę,
Czy mu się to udało, czy poszedł dalej w tym kierunku? Zaraz się tego dowiemy. Czyli marzeniem Kazimierza Pruszyńskiego były współczesne czasy. Było to, żeby każdy z nas mógł mieć takie malutkie urządzenie w kieszeni, żeby mógł rejestrować to, co dookoła niego. No ale zobaczcie, aeroskop nie wystarcza. Kazimierz Pruszyński idzie dalej w swojej wynalazczości i następnym wynalazkiem, który tworzy, jest połączenie kinematografu z fonografem. No i ja nie muszę mówić, wy sami umiecie sobie wyobrazić, co ta maszyna robi. Skoro to jest połączenie kinematografu z fonografem, to znaczy, że to jest pierwsza kamera, która rejestruje obraz razem z dźwiękiem. To znaczy, to jest duże nadużycie, że to się rejestrowało razem, ale to jest zupełnie nieistotne. Pierwsze filmy dźwiękowe mogą zacząć powstawać. No więc zobaczcie, jakie wspaniałe maszyny, jakie wspaniałe wynalazki. A to, proszę Państwa, nie koniec. Bo poza tymi 5 wynalazkami, które przed chwilą powiedzieliśmy, czyli pleograf, biopleograf, obturator, aeroskop i kinofon, powstają kolejne wynalazki. Proszę spojrzeć na nazwy. Telefot, stereos, autolektor i kamera oko. Zastanówcie się przez sekundę, co to może być? Co to mogą być za wynalazki? Myślę, że każdy z nich bylibyśmy w stanie sobie w tej chwili wyobrazić, ale pomogę. Telefot, proszę Państwa, to urządzenie, które pozwalało przesyłać obraz na odległość, czyli jest to coś, co nazwalibyśmy prekursorem dzisiejszej telewizji. Stereos to rodzaj rzutnika, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, projektora, aparatu, który pozwalał wyświetlać na ścianach, na ulicach obrazy, czyli coś, co dzisiaj jest w powszechnym użyciu. Autolektor to książki nagrywane dla osób niedowidzących. Zobaczcie, jakie wynalazki, zobaczcie, jakie pomysły. I kamera oko. Kamera oko, której nie da się nazwać inaczej niż prekursor dzisiejszego GoPro. Kamera oko, czyli ręczna kamera, mała kamera. Ona była, gdzieś wyczytałam, wielkości mniej więcej kartki A4 chyba, jeżeli dobrze to sobie jakoś tak wyimaginowałam, czyli już naprawdę bardzo mała, bo proszę zobaczyć, jakiej wielkości był pleograf. Spójrzcie tutaj, jakie to było gigantyczne urządzenie, tak? Czyli jeżeli teraz wyobrazimy sobie coś wielkości kartki A4, no to rzeczywiście była mała rzecz, prawda? Jak na te czasy, bardzo zaawansowana technologicznie. No i teraz, zanim powiem coś więcej, a chciałabym powiedzieć jeszcze Państwu 2 słowa o innych pionierach polskiej kinematografii, o innych pionierach kinematografii światowej, którzy pochodzili z Polski, bo myślę, że wynalazki Kazimierza Pruszyńskiego już rozsadziły nam głowę i teraz wszyscy Państwo popędzą do komputerów, żeby dowiedzieć się o tym człowieku więcej i żeby zobaczyć, co jeszcze zrobił. Zanim powiem jeszcze 3 słowa o innych pionierach kinematografii, chciałabym Państwa odesłać do publikacji, bo zobaczcie, skoro mówimy dziś o Kazimierzu Pruszyńskim i nagle uświadomiliśmy sobie, że Polak zrobił tak wiele dla kina. Zrobił no po prostu rzeczy niewyobrażalne, tak, z dzisiejszej perspektywy, że one się zdarzyły te po prostu ponad 100 lat temu, prawda? Chciałabym Państwa odesłać do publikacji. Polacy znani i nieznani, podróżnicy, wynalazcy, odkrywcy, naukowcy, niezwykli ludzie, którzy odmienili losy świata, bo ufam, że to, co przed chwilą Państwu powiedziałam, tak bardzo Państwa zaskoczyło i tak bardzo Państwa zaciekawiło, że będą Państwo chcieli dowiedzieć się więcej o takich ludziach jak Kazimierz Pruszyński, a właśnie takich ludzi, całą masę takich ludzi znajdą Państwo w tej publikacji. Publikacja jest miła, kolorowa i sympatyczna, więc bardzo, bardzo Państwa zachęcam do korzystania. No i powiedziałam przed chwilą, że będzie jeszcze kilka słów o innych pionierach kinematografii, którzy pochodzili z Polski.
I nie byłoby fair, nie byłoby, słuchajcie, zupełnie fair mówić o Kazimierzu Pruszyńskim, gdybyśmy nie wypowiedzieli na głos jeszcze dwóch nazwisk. I pierwszym z tych nazwisk jest z całą pewnością Władysław Starewicz. Władysław Starewicz, który tworzył filmy animowane, tworzył filmy lalkowe, a jego ulubionymi lalkami albo czymś, co imitowało lalki, bo lalka jest tutaj tylko taką metaforą, były, no jak to ładnie ująć, robaki, żuki. Władysław Starewicz, proszę Państwa, animował owady. Animował owady w taki sposób, że nabijał je na takie patyczki i imitował ruch tych owadów. Czy Państwo są sobie w stanie to wyobrazić? Nie sądzę. Nie myślę, że jakoś sobie wyobrażacie teraz nabijanie, po prostu patyczkowanie takiego żuczka i jak to mogłoby wyglądać w praktyce, prawda? Taka animacja. Widzieliście żuczki ponabijane i te żuczki się ruszają. Proszę Państwa, proszę się nie pomylić. One nie są tresowane, te żuczki. One nie żyją. I Władysław Starewicz animował właśnie w taki sposób. Oczywiście tworzył też inne animacje. Tutaj skłamałabym, gdybym powiedziała, że to był jedyny jakby przedmiot jego zainteresowań, ale główny i ten, który przyniósł mu sławę. I tak jak bardzo chciałabym, żeby Państwo po dzisiejszym spotkaniu zapamiętali nazwisko Kazimierza Pruszyńskiego, zapamiętali takie nazwy jak pleograf, biopleograf, obturator, aeroskop, kinofon, to chciałabym też bardzo, żeby zapamiętali Państwo informację, że Władysław Starewicz to człowiek, który stworzył pierwszy film lalkowy, który został wprowadzony do dystrybucji kinowej. Wow, kolejne wow. No dobrze, no to spójrzmy jeszcze na innego człowieka, no bo skoro już pamiętamy nazwisko Kazimierza Pruszyńskiego, skoro pamiętamy Władysława Starewicza i będziemy pamiętali, że animował owady, zachęcam do tego, żeby sięgnąć na YouTube'a i dowiedzieć się więcej, obejrzeć więcej na temat Władysława Starewicza, choćby tutaj w tym filmie na Polskiej Półce Filmowej Legenda polskiej animacji Władysław Starewicz, no to jeszcze musi być, słuchajcie, Bolesław Matuszewski. Te trzy nazwiska, jeśli zapamiętacie z tego naszego dzisiejszego spotkania, to ja będę bardzo szczęśliwa. Bolesław Matuszewski, który jest jednym z tych ludzi, którzy od początku wskazywali, a proszę mi wierzyć, że do dziś nie jest to sprawa oczywista, którzy od początku wskazywali, że kino ma bardzo wysoką wartość badawczo-naukowo-historyczną, że kino nie jest tylko podłą rozrywką, za jaką było bardzo często uważane i proszę zwrócić uwagę, za jaką bardzo często jest uważane do dziś, a minęło grubo ponad 100 lat. Bolesław Matuszewski, który mówił o kinie, że jest to wartość nie do przecenienia, bo jest to materiał, jest to sposób, jest to sztuka, która może archiwizować, która może zapisywać, która może być nowym obok fotografii źródłem historii. Tego nie robił nikt w tamtych czasach. W tamtych czasach wszyscy uważali film za coś absolutnie gorszego i za taką rozrywkę najniższego sortu i najniższego lotu. Proszę o tym pamiętać. Bolesław Matuszewski jest jednym z tych ludzi, znowu, którzy pojawiali się na świecie mniej więcej w tym samym czasie, w różnych miejscach, ale było ich niewielu, który mówił: nie, słuchajcie, to nie tak. Bolesław Matuszewski, który założył pierwszą w Polsce wytwórnię filmową, paryska fotografia, tutaj całą nazwę widzą Państwo w tej chwili na ekranie. Bolesław Matuszewski, który rejestrował, słuchajcie, operacje chirurgiczne już w XIX wieku. Zobaczcie, 1897 rok, operacje chirurgiczne w Warszawie. Bolesław Matuszewski robi materiały, rejestruje materiały dokumentalne, które są
pomagają uczyć się młodym lekarzom, którzy pomagają uczyć się młodym adeptom medycyny. A zatem proszę zobaczyć, mamy prekursora filmu w ogóle i filmu fabularnego, mamy prekursora filmu animowanego i mamy prekursora filmu dokumentalnego i reportażu filmowego. Czyż moglibyśmy chcieć więcej? Myślę, że nie. I choć jeszcze mogłabym Państwu opowiadać całymi godzinami o różnych kolejnych postaciach albo rozwinąć opowieść o tych postaciach, które pokazałam teraz, powiem tylko jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, odeślę Państwa do filmu Kinematograf w reżyserii Tomka Bagińskiego. Tomka Bagińskiego, którego świetnie Państwo znają z takich produkcji jak Katedra czy Animowana Historia Polski, ale pamiętamy też, że Tomek Bagiński robił cinematiki do wszystkich części gry Wiedźmin, ale my nie chcemy Wiedźmina oglądać, nie chcemy Katedry oglądać i nie chcemy Animowanej Historii Polski oglądać. Chcemy obejrzeć Kinematograf. Kinematograf, przepiękny, wzruszający film o wynalazcy, który tak długo pracował nad kamerą, tak długo starał się, żeby ona była doskonała, że w końcu bracia Lumière go wyprzedzili. Czy jest to film o Kazimierzu Pruszyńskim? No pewnie raczej tak. I żeby zakończyć jakoś tak, wiecie, no mam poczucie, że skoro mamy mówić o magii kina i skoro mamy mówić w ogóle o magii życia dzisiaj, bo kino to życie, to muszę Państwu powiedzieć na koniec taką myśl, która jakby przyświecała mi cały czas, kiedy tworzyłam prezentację. Nigdy nie warto się poddawać. Nawet jeśli poświęcimy czemuś wiele, wiele czasu i nie będziemy pierwsi, nie uda nam się być pierwszymi, nawet jeśli ktoś nas wyprzedzi, nawet jeśli na swoim wynalazku nie zarobimy milionów, to warto marzyć. Warto marzyć, warto kochać to, co się robi, warto, no wiecie, poświęcić życie czemuś, co sprawia nam absolutną przyjemność. Tak zrobił Kazimierz Pruszyński i jestem przekonana, że był człowiekiem szczęśliwym wtedy, kiedy mógł być człowiekiem szczęśliwym, choć oczywiście, gdybyśmy się zagłębili w jego biografię, no ma ona też smutne punkty. Pewnie trzeba by tutaj dodać, że zrobiłby dużo więcej, gdyby nie nastała II wojna światowa, bo zmarł w 1945 roku. Ale słuchajcie, warto marzyć, warto kochać to, co się robi, warto śnić, tak? I myśleć o tym, że nie wiem, jak to ładnie powiedzieć po polsku, ale umiem po angielsku, sky is the limit, tak? Tylko tam coś nas ogranicza, a w naszych marzeniach nie powinno ograniczać nas nic. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kanał Polskiej Półki Filmowej na YouTubie, na Instagramie i na Facebooku, ale zapraszam Państwa także na stronę www Polskiej Półki Filmowej. Tam wiele informacji ciekawych o kinie, o języku polskim, o kulturze polskiej.